Cześć, tu Dorota. Witajcie na kanale Polish with Dorota. Często słyszałam takie zdanie. Potem pracy idę do domu. Nie, to jest błąd. Nie możemy tutaj powiedzieć potem. Musimy powiedzieć po pracy idę do domu. W tej lekcji nauczycie się, jak się mówi po polsku before i after. Nauczycie się, jak dobrze używać słów po, potem oraz przed i przedtem. A jeśli oglądacie mnie pierwszy raz, to musicie też wiedzieć, że oprócz kanału na YouTubie prowadzę też szkołę języka polskiego online, gdzie możecie uczyć się ze świetnymi nauczycielkami z każdego miejsca na świecie. A po więcej materiałów do nauki języka polskiego, więcej lekcji wideo takich jak ta, zapraszam Was na moją stronę polishwithdorota.pl. Zaczynamy lekcję. Jak się mówi po polsku after work? Po pracy. Po pracy. Po pracy wracam do domu. Po pracy idę na siłownię. Posłuchajcie innych przykładów ze słowem po. Myję zęby po śniadaniu. Po świętach nie mogłam patrzeć na słodycze. O 18:00 mam lekcję polskiego, a po lekcji idę do kina. Najpierw idę na siłownię, a po siłowni spotykam się z Renatą. Po obiedzie zjedliśmy deser. Mamy tutaj słowo po i rzeczownik. Śniadanie, święta, lekcja, siłownia, obiad. I te rzeczowniki są w formie miejscownika. Miejscownik to jest specjalna forma, której używamy, kiedy mamy słówko po, ale kiedy po znaczy after. Bo po znaczy też inne rzeczy, ale już dzisiaj o tym nie będę mówić. Nie rozumiesz, co to jest miejscownik i nie znasz polskiej gramatyki, a chcesz mówić lepiej? Zapraszam Cię do mojej szkoły języka polskiego online. Moje świetne nauczycielki pokażą Ci wszystko krok po kroku. Jeśli masz czas po pracy, to skontaktuj się ze mną, kliknij w link w opisie filmu. Wracamy do naszych zdań, gdzie jest po. Po śniadaniu, po lekcji, po obiedzie i tak dalej. Dlaczego tutaj nie możemy mieć słowa potem? Bo potem tak naprawdę znaczy po angielsku afterwards. To dosłownie znaczy after this. Po tym to teraz po polsku znaczy after this. Ale słowo potem jest trochę stare i jest tutaj stara wersja, nie tym, ale tem. I teraz to jest jedno słowo, potem, więc to znaczy afterwards i dlatego nie możemy mówić tutaj potem. Nie potem pracy, ale po pracy, po śniadaniu, po obiedzie. No to jak używamy słowa potem? Posłuchajcie przykładów. Jem śniadanie, a potem myję zęby. W święta
jadłam bardzo dużo ciasta i potem nie mogłam patrzeć na słodycze. O 18:00 mam lekcję polskiego, a potem idę do kina. Najpierw idę na siłownię, a potem spotykam się z Renatą. Zjedliśmy obiad, a potem zjedliśmy deser. Widzicie, tutaj mamy inną strukturę. Po słowie potem mamy zdanie, a tak naprawdę czasownik. Potem myję. Potem nie mogłam. Potem idę. Potem spotykam się. Potem zjedliśmy. Porównajmy dwa zdania. Po śniadaniu myję zęby i jem śniadanie, a potem myję zęby. Tak używamy po i potem. Potem bardzo często jest w strukturze najpierw, potem. Na przykład najpierw idę na siłownię, a potem spotykam się z Renatą. Inny przykład. Najpierw zjedliśmy obiad, a potem zjedliśmy deser. Tutaj możecie też używać słowa później zamiast słowa potem. Najpierw zjedliśmy obiad, a później zjedliśmy deser. Później to po angielsku znaczy later. Możemy używać słowa potem i później w tej strukturze. A jak się mówi po polsku before? Before to jest przed. Na przykład przed śniadaniem biorę prysznic. Przed pracą idę na siłownię. O 18:00 mam lekcję polskiego i przed lekcją muszę zrobić zadanie domowe. Przed świętami ważyłam 2 kilo mniej. Umyj ręce przed obiadem. Tutaj mamy strukturę przed plus rzeczownik. Rzeczownik musi też mieć specjalną formę gramatyczną i to jest forma narzędnika. Śniadaniem, pracą, lekcją, świętami, obiadem to są formy narzędnika słów śniadanie, praca, lekcja, święta, obiad. A jakiego słowa używamy analogicznie do potem? Jakie słowo znaczy before that? To jest słowo przedtem. To dosłownie znaczy before that. Teraz powiemy przed tym, ale znowu tutaj mamy starą formę tem i jest to teraz już jedno słowo przedtem. Posłuchajcie kilku przykładów. Teraz idę wziąć prysznic, a przedtem zjadłam śniadanie. Idę do pracy, ale przedtem jeszcze idę na siłownię. O 18:00 mam lekcję polskiego i przedtem muszę jeszcze zrobić zadanie domowe. W święta dużo jadłam i przytyłam. Przedtem ważyłam 2 kilo mniej. Zaraz jemy obiad, ale przedtem umyj ręce. Tutaj mamy słowo przedtem i zdanie. Po prostu może to być tylko czasownik. Przedtem zjadłam, przedtem idę, przedtem muszę, przedtem ważyłam, przedtem umyj. Porównamy dwa zdania. Zdanie z przed i z przedtem. Umyj ręce
przed obiadem. Zaraz jemy obiad, ale przedtem umyj ręce. Tak działają te słowa. I tutaj zamiast przedtem możecie używać też słowa wcześniej, które znaczy earlier. Zaraz jemy obiad, ale wcześniej umyj ręce. Idę do pracy, ale wcześniej jeszcze idę na siłownię. Podsumowanie. Słów po i przed używamy z rzeczownikami. Po śniadaniu, przed śniadaniem. Po pracy, przed pracą. Po obiedzie, przed obiadem. Po lekcji, przed lekcją. Po świętach, przed świętami. A słowa potem i przedtem muszą być razem z czasownikiem. Potem idę. Przedtem idę. Potem myję. Przedtem myję. Potem spotykam się. Przedtem spotykam się. I tak dalej. Zamiast słowa potem możecie też używać słowa później. A zamiast słowa przedtem możecie używać też słowa wcześniej. A na koniec mam dla Was coś specjalnego. To będzie dialog, gdzie będą różne struktury ze słowami po, przed, potem i przedtem. Dorota, co robisz w sobotę? Rano idę na zakupy. A po zakupach? Po zakupach jem śniadanie. Nie jesz śniadania wcześniej? Przed zakupami? Nie, jeszcze przed śniadaniem. Idę na zakupy, kupuję świeży chleb i dopiero potem jem. Aha, rozumiem. A co robisz po śniadaniu? Nie wiem jeszcze. A dlaczego pytasz? Bo pomyślałam, że możemy iść razem na wystawę fotograficzną do Centrum Kultury. Co ty na to? O, dobry pomysł. Czytałam o tej wystawie i chciałam na nią iść. O, to może wpadniesz do nas rano na śniadanie i potem pójdziemy na wystawę. Chętnie. Przedtem możemy jeszcze iść na spacer, bo ma być ładna pogoda. Tak, świetny pomysł. To zapraszamy na 10. Super, będę u Was w sobotę o 10. Czy ta lekcja była dla Was praktyczna? Jeśli tak, to zapraszam Was do wsparcia mojego kanału. Możecie to zrobić, kupując jeden z moich kursów wideo. Polecam Wam mój kurs Smalltalk po polsku. Po tym kursie będziecie swobodniej rozmawiać z Polakami na różne tematy. Link jest w opisie filmu. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia w następnych lekcjach. Pa, pa!